Chris, where do we go? Happy? You don't look like... You like this one? You can show me. Please tell my subscribers, you like weather in Poland? Yeah, it's nice. But it's raining. Raining, but it's not humidity. Ah, this is true. And it's not that hot? No, it's even cold. Hej, witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Wybraliśmy się razem z moim mężem do Gdyni. Musiał zrobić sobie zakupy, ja muszę iść do banku, więc takie sprawy musiałam pozałatwiać. Właśnie będziemy jeść tutaj przekąskę, można to powiedzieć, bo te kawałki pizzy nie są za duże. To są właśnie pizza na kawałki, cięta. Żeby trochę dzisiaj zjeść coś. Ogólnie nie mamy jetlaga, więc jest całkiem fajnie i przyjemnie. Jak wiecie, w Polsce teraz zaczął się czas openera, więc oczywiście w Gdyni pada, jak zawsze. Zawsze na openera musi padać deszcz. Ja mieszkam w Mostach, więc bardzo blisko mamy właśnie do openera. Będzie sporo ludzi, tego się trochę obawiam. Mało się do Was odzywam, ale jesteśmy na placu sami, więc mogę na chwilę z Wami porozmawiać. No, dzisiaj, jak widzicie, pogoda nam troszkę nie dopisuje, ale co się dziwić, zapomniałam, że jak jest open air w Gdyni, to oznacza, że będzie padać. No i jak musiało być, tak było, zaczęło padać i
Pogoda się troszkę zepsuła. Słyszałam, że w zeszłym tygodniu to było po 30-32 stopnie, a w tym tygodniu spadło tak do 20 tutaj nad morzem. Plus do tego właśnie pada, więc czekamy, aż się troszkę polepszy pogoda. Z tego, co słyszałam, to właśnie na weekend, wtedy, kiedy po weekendzie tak naprawdę, wtedy, kiedy jedziemy do Warszawy razem z moim mężem, to zrobię mu oprowadzanie. Może będzie chciał coś powiedzieć, czy mu się podoba, czy nie, jak to wszystko widzi, to może go zapytam parę pytań. Spotkamy się z Klaudią na pewno w Warszawie. Jest plan, żeby pójść do jednego z muzeów. Jeżeli macie jakieś propozycje, to dajcie mi znać. To może właśnie jakieś fajne miejscówy, które tak naprawdę przez turystów nie są takie uczęszczane, są warte zobaczenia w Warszawie, to z chęcią od Was uzyskam jakieś informacje, żeby właśnie jakoś spędzić ciekawie czas. Do tego chciałam Wam jeszcze poprosić, jeżeli macie jakieś propozycje fajnych książek, które ostatnio przeczytaliście i Wam bardzo się spodobały, to ja z chęcią skorzystam. Już miałam we wcześniejszym vlogu się Was zapytać, ale widzicie, przed wyjazdem naprawdę nie mieliśmy dobrego okresu. Teraz już jest troszkę lepiej, po prostu spędzamy czas rodzinnie, więc chciałam Was po prostu zapytać, czy macie jakieś propozycje naprawdę ciekawych książek, które Was ostatnio bardzo mocno zainteresowały. Chciałabym przywieźć do Korei troszkę książek, troszkę zacząć też czytać, trochę, bo chciałabym przywieźć troszkę książek do Korei, właśnie polskich, ale nie tylko. Mogą być także oczywiście zagraniczni, ale po polsku. Mam plan wrócić troszkę bardziej do czytania. Kiedyś bardzo lubiałam to, teraz nie miałam czasu, ale przed snem zamiast scrollować YouTube'a i TikToka, to myślę, żeby właśnie się skupić na czytaniu książek. Taki jest plan, ale właśnie nie wiem, co jest teraz takiego popularnego do czytania, więc dajcie mi znać po prostu. Będę czekała. A jutro zabieram Was jeszcze w takie Trójmieście, fajne miejsce, myślę, warte uwagi. To pojedziemy jutro do Gdyni, do tego, jak ono się nazywa, Centrum Eksperyment. Ja tam nigdy nie byłam, a moja siostra chce właśnie nas zabrać, Eliasza, więc skorzystamy z okazji. Jak jesteśmy nad Bałtykiem, to trzeba wypróbować szprotki. Zobaczymy, czy tu są smaczne. Nie wiem, o co chodzi z tym sosem bazyliowym, ale ostatnio widuję bardzo często. Mój mąż pije piwko. Bałtycki lager. It's tasty? You like? Przepraszam Was bardzo za to, jak wygląda tutaj, ponieważ jednak nie jestem jeszcze, nie wiem gdzie co poustawiać. Miesiąc będę tutaj, więc jak widzicie, staram się chociaż coś dla Was nagrywać. Właśnie robię pielęgnację, ponieważ będziemy się za niedługo wybierać do, jak on się nazywa, Centrum Technologiczne w Gdyni. Więc mam nadzieję, że fajnie spędzimy czas, że Eliaszowi się spodoba. Na te ranki, jak widzicie na mojej brodzie, używam tą nowość, którą już miałam w ulubieńcach w Body Beauty. To jest właśnie to i powiem Wam szczerze, że on jest bardzo mocny i bardzo właśnie fajnie nawilża tą okolicę, którą mam najbardziej podrażnioną. I powiem Wam szczerze, myślałam, że gorzej będę miała po przyjeździe tutaj do Polski, ale jak na razie wszystko idzie w dobrym kierunku. Już nie mam tak mocno podrażnionej tej skóry. Ostatnio używam non-stop właśnie tonera z Roundla. W Korei używałam toner padsy, ale dobrze, że ich po prostu nie wzięłam. Nie chciałam kupować tych moich toner padsów nowych, jeżeli mam te otwarte. Kupiłam inne i je przetestuję jeszcze tak za tydzień, myślę, ponieważ że chcę
chcę po locie, po zmianie wody trochę zredukować ilość całkowicie kosmetyków, które używam, więc używam te najbardziej sprawdzone, czyli właśnie ten toner z Round Laba, naprawdę Wam polecam. Do tego używam właśnie ten balm na te najbardziej podrażnione, żeby ich nie przysuszyć, i także używam nowość, ale jest naprawdę właśnie stworzony toner na noc i ja mam coś bardzo nowego, mlecznego. O tej firmie i o tych kosmetykach jeszcze na Body Beauty na pewno wspomnimy, kiedy ja przyjadę. Przez ostatnie dni w ogóle też nie nosiłam makijażu, więc jestem taka sotę. Może dzisiaj właśnie troszkę zrobię sobie taki mały makijaż, żeby właśnie lepiej to wszystko wyglądało. Słońca nie ma, dlatego się zastanawiam, czy nie wystarczy mi na przykład właśnie ten przeciwsłoneczny, który mam ogólnie w tym podkładzie. No więc wiecie, wolę nie obciążać skóry niepotrzebnie, ale się właśnie zastanawiam. Najlepszy nawilżający to już Wam wspominałam właśnie, który... Zobaczę. Dobra, ja się będę szykowała i będziemy się po prostu widzieć albo w autobusie, albo już w Centrum Eksperymentu w Gdyni. Zobaczymy. Jeszcze czekamy na siostrę. Dzisiaj też moja karta przyjdzie. Zakupiłam sobie, to nie jest jakaś tam promocja, zakupiłam sobie z Wikinga, bo oni mają aż 100 gigabajtów. To jest ten najniższy plan, a ja kupiłam sobie ten drugi plan i to jest 50 zł za 150 gigabajtów, więc naprawdę myślę, że całkiem sporo na jeden miesiąc, więc wystarczy mi na wszystko, a nie chcę już mojemu tacie zapierać, bo mam teraz taty telefon i mogę korzystać z jego internetu, ale wiecie, na zwykły abonament, no to ten internet jest całkiem drogi tutaj, więc wolę nie ryzykować. Chciałam w ogóle kupić, to jest taka informacja turystyczna dla osób, które by wybierały się do Korei i chciałyby ten internet z eSIM-u. Uważajcie, bo ja na przykład w moim telefonie, ja mam Galaxy, Samsung Galaxy S22 Ultra i nie mają opcji eSIM. Wczoraj myślałam, że zwariuję. Naprawdę siedziałam i kombinowałam i sprawdzałam na milion sposobów. Dzwoniłam do Wikinga, dzwonić nie dzwoniłam, ale patrzyłam w internecie na support i tym podobnego. No i okazało się, że mój telefon nie ma Wikinga. Co mnie trochę, wiecie, zdenerwowało. Mój telefon nie ma Wikinga. Tak, mój telefon nie ma eSIM-a. Dlatego jak będziecie lecieć do Korei i będziecie chcieli eSIM-a, to najpierw sprawdźcie, czy macie taką opcję. Jeszcze jest oczywiście możliwość zakupu tego jajka, nie? Czy jeździcie z jajkiem i nie macie żadnej karty. No znowu naładowałam za dużo. No, tak to bywa właśnie, jak się nakłada podkład pędzlem. I makijaż skończony. Właśnie nie powiedziałam Wam, przepraszam Was za szum, ale tutaj jak się włącza światło, to od razu jest działający wiatrak. Jak widzicie, skóra i tak dużo lepiej wygląda niż wyglądała, a dzięki właśnie małej ilości tylko podkładu nakładane tą szpatułką, to tak ładnie wyrównane to wszystko wygląda. Tak mi się po prostu wydaje. Właśnie się... jeszcze szczypie mnie, bo tu miałam tą ranę, jak się wywróciłam na schodach. Bo miałam za długie spodnie, to właśnie ściąga się i rana się goi, więc takie czuję lekkie swędzenie. Dobra, będziemy się widzieć później. I'm not one to say I need you. I'm not built that way to please you, but I know I'll never leave you 'cause I What you want do? you to stay. I said, what do you want? You said, no, just leave it alone. Oh god. Oh my god. I will do that shit. Find it hard to talk to you. I just don't know what to say. I really don't know what I did for you to look at me that way.
just take me home. Chris, how you feel in Poland? Not any good Yes? for the weather. You like this weather? They say it's summer, but I feel like Like what? Like autumn? spring. Spring? This is true. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu na dole. Dwa. Trzy. Cztery. It's been a while since I've had your exposure. Next time I see you, I can't hold my composure. Missing your smile and your rosy cheeks, yeah. Trying to be patient, but it's been weeks, yeah. You like Gdańsk? Oh yes, I love this Gdansk. It's changed a lot? I think so. I don't know. I've never been here. Oh, we was here. But you don't remember, I think. For walk. It was second time when you stayed here longer. This old town. This is not old town. This is like factory site. Factory? No, shipyard. Shipyard. I was here. Yes. Even we walk together here. Maybe because it was winter time. That's why you don't remember. Can't focus. Yeah, you got me choking. How are you so evoking? Yeah. And I can't decide if I'm going crazy lately. 'Cause I've been Dynasty missing Joseon. you. All buildings in Korea looks different. Yes, of course. The world was falling and you always had my back. How am I gonna pay you for that? Reunited with you, give me someone that, oh, gonna steal your picture, just so you know I miss you. I'ma print it out and pin ya. Gonna wake up, give me a pinch, yeah. Wasting time, I'm lonely, dying so slowly. Can't you come home to me? Cause without you days feel like months and I've been trying. Szatana z kółka różańcowego, każdy z powodów innych. Turnę po Stanach, depresyjne. It's been a while since I've had your exposure. Next time I see you, I can't hold my composure. Missing your smile and your rosy cheeks, yeah. Trying to be patient, but it's been weeks, yeah. You're gonna be in my head tonight, I can't focus. Yeah, you got me choking. How are you so evoking, yeah. And I can't decide if I'm going crazy lately. Cause I've been missing you like every day. I'm longing for your escape. It's calling me every day. Do domu chcesz? Come by my side today. I can't help myself today. It's been a while since I've had your exposure. Next time I see you, I can't hold my composure. Missing your smile and your rosy cheeks. Jesteśmy już po powrocie z Gdańska razem z całą, raczej nie całą, z moją siostrą, z mężem oraz Eliaszem byliśmy w zoo. Już wcześniej miałam tam okazję pojechać i chciałam przy okazji na ten temat z Wami porozmawiać. Na zakończenie, żeby było trochę tematycznie, bo nie wiem, czy Wam wspominałam, ale powiedziałam sobie, że do zoo w Korei nigdy już w życiu nie pojadę. Było to spowodowane tym, że byliśmy w zoo w Daegu. Nie Daegu, Daejeon.
przepraszam, czasami mi się mylą te nazwy, ale byliśmy w Daejeon właśnie w zoo i po tym, co tam zobaczyłam, to stwierdziłam, że nie chcę tam więcej jeździć. Raczej nie chcę po prostu do koreańskich zoo za bardzo wchodzić. Wcześniej także byłam w takim mini zoo, gdzie także nie za bardzo zgadzałam się w taki sposób, jaki są prowadzone te zoo, dlatego powiedziałam mężowi, że nie chcę jeździć, ale za to pojechałam tutaj do Gdyni i powiem Wam szczerze, że między zoo w Korei a między zoo w Polsce jest naprawdę duża, ogromna różnica. Tutaj w zoo w Gdańsku to już jest bardzo stare zoo, bo ono ma 70 lat, z tego co widziałam, może troszkę więcej, może już dawno miało tu urodziny te 70, ale była tam taka tablica informująca, że 70 lat ma. I jakie tam jest zielono, te zwierzęta mają naprawdę duże wybiegi. Tak jak na przykład w Korei dużą różnicą są właśnie wybiegi. Najczęściej niestety są to takie małe pomieszczenia, czasami klatki, zaszklone pokoje, gdzie te zwierzęta po prostu są. Czuć po prostu taki niemiły zapach po prostu niesprzątanego pomieszczenia po zwierzętach. Tak jak tutaj w Polsce, myśmy przechadzali, oczywiście były zapachy, ale to są po prostu zapachy, które normalnie zwierzęta wydzielają. A tam właśnie w tym zoo, stan tego zoo był naprawdę taki, no, był to bardzo smutny dla mnie widok. Do tego jeszcze było takie ala safari, gdzie się wjeżdżało po prostu takim wielkim samochodem do różnych takich klatek, jakichś takich ogrodzonego placu i tak się jeździło tym samochodem, który wydawał bardzo duże dźwięki, do tego chyba była muzyka, w ogóle te zwierzęta były takie strasznie ospałe, były naprawdę takie apatyczne, przez co zoo w Korei strasznie smutny widok mi przysporzył. Do tego ten mini zoo też poszliśmy raz, dlatego że mój mąż chciał pójść razem z Eliaszem. Ja nigdy nie byłam, więc chciałam zobaczyć, jak to wygląda. No i niestety powiedziałam sobie, że już nigdy więcej nie chciałabym w takie miejsce pójść. Tam ogólnie kupowało się jedzenie dla tych zwierząt, dawało się tym zwierzętom jedzenie, wręcz się wciskało, te zwierzęta się biły o to jedzenie. Naprawdę okropny widok, plus te zwierzęta nie miały takiej doraźnej opieki. Dzieci robiły tak naprawdę z tymi zwierzętami co chciały, bo rodzice tak za bardzo nie zwracali uwagę na tą całą sytuację. Jeżeli ogólnie chcecie jakiś film, gdzie ja daję Wam moje prywatne wrażenia po tych 3 latach, jak mieszkam w Korei, na temat właśnie jak traktowane są zwierzęta w Korei, to dajcie znać. Ja z chęcią Wam opowiem. Ja mam trochę takie podejście bardzo, sceptyczne, jeżeli chodzi o to, ale to naprawdę trzeba już trochę poobserwować tego, żeby to zauważyć, bo na początku może to się wydawać takie fajne, śmieszne, a jak się wchodzi po prostu w to głębiej, to zaczynacie to przerażać. O, tak mogę powiedzieć. Dobra, do tego jeszcze, co najbardziej mnie chyba zdołowało w tym zoo w Daejeon, to na pewno to, że była tam klatka i były tam 2 duże, już nie pamiętam jakiej rasy to były psy. To chyba były, nie wiem, tam Golden Retrievery, tak mi się wydaje, już w podeszłym wieku. I tam była tabliczka, którą przeczytałam i te psy służyły w niebieskim domu. Biały jest w Ameryce, niebieski jest w Korei. Co mnie bardzo, bardzo zasmuciło i bardzo, bardzo przeraziło. Oni się tym chwalili, że to są psy z niebieskiego domu, ale w jakich warunkach biedaki musiały tak naprawdę spędzać swoją emeryturę, bo to była ich emerytura, to dla mnie to był bardzo duży szok. Nie pomyślałabym, że oni w taki sposób trzymali zwierzęta, które tak naprawdę zasłużyły się w jakiś stopniu krajowi, można by tak powiedzieć, bo jednak służyły
parze prezydenckiej w Niebieskim Domu, więc dla mnie to był trochę taki szok, a naprawdę klatka to była taka 2 metry na 2 metry, tam były 2 duże psy, no naprawdę sporej wielkości były te Golden Retrievery i ja byłam no przerażona, więc widzicie, ja raczej nie polecam chodzenia do zoo w Korei. Jeżeli chcecie wspierać właśnie taki widok, to już naprawdę zależy od osoby, ale ja postanowiłam, że w Korei do zoo nigdy w życiu już nie pójdę, nie chcę, nawet jeżeli nie byłam w innych. No, to są tylko moje własne przemyślenia, to są tylko przemyślenia na temat jednego zoo w Korei, ale raczej naprawdę bym musiała się mocno przekonać, zrobić dobry research, żeby zobaczyć, że inne zoo będą lepsze, ale jak na razie z tego co słyszę, no to jest tak bardzo, bardzo różnie, więc stwierdziłam, że rezygnuję, wolę nie wchodzić do takich atrakcji, nie wspierać takiego systemu, a Wy zrobicie jak chcecie. Ja jakby coś, to daję Wam moją perspektywę. Jeżeli macie więcej pytań, chcielibyście się dowiedzieć w tym temacie trochę więcej, to oczywiście zapraszam Was do sekcji do komentarzy, a tak to będziemy się widzieć kolejnym razem. Przepraszam, że tak głośno i ogólnie tak na szybko dzisiaj, ale ja już jestem zmęczona, jesteśmy po powrocie, tutaj hałasuje strasznie, więc będziemy widzieć się w kolejnym vlogu. Pa, do usłyszenia, zapraszam do polajkowania i subskrypcji mojego kanału.